Ja się bawiłem w rajdy. Mój lekarz nie wiedział o tym, bo by mi zabronił. Dopiero później się dowiedział i mówi, a ty już wiem, dlaczego miałeś takie dobre wyniki, bo miałeś pasję. It's your life, just take it to droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Cześć Marcelina. Cześć Tomek. Bardzo mi miło. Cześć Tomku, Michał, Cześć witam Tomek. cię. Tomku, przyjechaliśmy do Ciebie poznać Twoją pasję. Mniej więcej już wiemy, ale chcielibyśmy, żebyś nas wprowadził w ten temat. Ale jest misternie tutaj zamknięty, schowany. Tomku, opowiedz nam o tym projekcie, bo to jest samochód, który zgłosiłeś na konkurs It's Your Life, Just Take It, tak? Tak. To jest właściwie moja największa pasja, 6 lat mojego życia. Bardzo dużo czasu poświęciłem i siebie na to auto. Tak. I mój braciszek najmłodszy, Paweł, będzie kierowcą testowym, oblatywaczem był i to auto w docelowej postaci naprawdę myślę, że z nim za kierownicą będzie w stanie walczyć 400-konnymi lancerami w Poznaniu, w Kielcach. Taki jest pomysł, taki jest zamysł. Fajnie. No bo to już przy pierwszych testach, które robiłem, bo nie mówiłem, że rama już była testowana na torze, jeździła, okazało się, że na całym kółku to auto było szybsze niż to Subaru Impreza, mimo że w Subaru jechał lepszy kierowca wtedy w trakcie testów. Oczywiście na prostej Subaru odchodziło, ale po prostu moc tego auta to są zakręty, to jaką prędkość będzie to auto przenosić, jakie przeciążenia w zakrętach. Myślę, że to jest właśnie droga do sukcesu plus mocny silnik i rama. Tak. Rama była zaprojektowana w odpowiednim oprogramowaniu. Zresztą lepiej. Ja skończyłem elektronikę na Politechnice Wrocławskiej, ale żeby policzyć wytrzymałość ramy, poszedłem na studia podyplomowe na mechanicznym wydziale, na którym policzyłem tą ramę. Do rektora ówczesnego poszedłem, dziekana wtedy Wydziału Mechanicznego i mówię, że pokazałem projekt. W ogóle on popatrzył na mnie, ale pan tu u mnie jest z Politechniki? Ja mówię, no z Politechniki tak, ale nie od pana. Ale jak to pan taką ramę zaprojektował? Mówię, no to jest pasja. Miałem dobrego nauczyciela i zaprojektowałem ramę. To pan, wie pan co, bo my tu będziemy, doktorat może jakiś, może coś tam. Ja mówię, może jakieś studia podyplomowe. Dobra, odpalili studia podyplomowe, zapisałem się, obliczyliśmy tą ramę. Czy miałeś takie momenty, że stwierdziłeś, że nie będę tego robił? Jakieś zawahania albo... To znaczy, tak, to już było po chorobie, bo właściwie Kosmos już narodziło jako pochodna tych wszystkich przeżyć, chorób, tej pasji rajdowej, która pozwoliła zwalczyć i białaczkę i później zwalczyć tą zniszczoną wątrobę i przeszczep wątroby od leków. Ja jeździłem w rajdach, kiedy właściwie lekarz jakby się o tym dowiedział, zabroniłby mi tego, a dowiedział się dopiero po fakcie. I wtedy zrozumiał, dlaczego ja cały czas byłem tak żywy, biorąc pod uwagę to, co mi dolega. I gdyby nie ta pasja, to myślę, że tak łatwo bym przez te choróbska wszystkie nie przeszedł. I mój lekarz, zresztą ostatnio żeśmy w zeszłym miesiącu rozmawiali i pan doktor mówi, jesteś jakimś ewenementem, odpukać jest super. Ja mówię, tak jak moja mama powtarza, ja bez garażu nie potrafię żyć, ja muszę w tym garażu. Ostatnio chodziłem bardzo struty, bo cały czas szukam tych finansów, ciągle to nie wychodzi. Dowiedziałem się, że wy będziecie i od tygodnia, kurczę, chodzę nakręcony i po prostu znowu tu przyszedłem wczoraj z kolegami, tu robiliśmy porządki. Jakbyśmy mówili o twoim marzeniu, to byłoby właśnie to? Dokończyć to auto i dokończyć to w produkcję? Taką małą produkcję i dalej rozwijać kolejne projekty, których głowa jest pełna pomysłów. Dzięki pasji i temu przede wszystkim chcę pokazać, ludzie, nie marudźmy, róbmy. Sam dużo marudzę, przestaję jak to robię. Nie oszukujmy się, zbudować auto od zera, każdy powie, przecież to niemożliwe, szczególnie samemu. Da się. Trzeba tylko chcieć i pokażmy, że potrafimy robić, dużo działać dla dobra nas wszystkich i jednostki, i ogółu. Jaki filozof się ze mnie zrobił. Tomek buduje od zera według własnego projektu małe sportowe auto. It's your life, just take it.